Na szczęście osób wokół nigdzie nie ma, więc wszystko jest pod kontrolą i bezpiecznie. Pod kontrolą to nieźle brzmi, jak się dron wywalił. Jak tam? W cieplutkim domku. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Parku Krajobrazowym Gór Sowich. Aktualnie wchodzimy na Wielką Sowę z miejscowości Rzeczka. Pierwszy przystanek za nami, właśnie aby Was powitać, a za mną góry Ludwikowice Kłodzkie. W planie mam uruchomienie dzisiaj drona FPV, ale o tym za chwilę. Idziemy. Mógłbym rzec, że samo podejście już mnie prawie pokonało. No, niestety komputery w tych czasach i prędkość życia powoduje to, że się zasiadujemy, a trzeba znaleźć czas na spacerek, tym bardziej po górach. Mam porównanie, bo przyjeżdżałem tu no wiele razy i za każdym razem aż tak wielkiego problemu nie miałem jak dzisiaj. Być może przez to, że jestem dosiedziany, a być może to przez to, że kilka miesięcy temu miałem zawalone zatoki, byłem chory i tak dalej, nie ma co się żalić. Idziemy do góry, pokonujemy siebie samego i powolutku, wolnymi krokami idziemy działać. Jak byłem w Tajlandii, mówiłem, że chcę wejść na Kilimandżaro, a to już tutaj brakuje. Ma ktoś tlen! Ma ktoś tlen! Choroba wysokościowa mnie już dopadła. Lekko nie jest. Ciężko za klimatyzacją. No ale dobra. Nie jest źle. Idziemy. Przecież jeszcze Mount Everest trzeba kiedyś zrobić. Żadnych batonów energetycznych. Żadnych izotoników. Żadna firma nie chce podjąć współpracy przy takiej wyprawie. Dobrze, że sobie herbatę zrobiłem w termosie. Jest ciepło. Ale będzie piknik. Czas na piknik. Piknik. Tak jest. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, skąd to hasło. Carl Wiesen. Wielki przyjaciel Gór Sowich. Na pamiątkę oddanemu miłośnikowi naszych gór, Karlowi Wiesenowi. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. Carl Wiesen działał na rzecz rozwoju turystyki w Górach Sowich. No, aktywny działacz Towarzystwa Sowiogórskiego, a przede wszystkim był jednym z właścicieli zakładów lniarskich w Walimiu. I teraz tak przypomina mi się, że my chyba byliśmy ostatnio w tych zakładach. To były lniarskie? Te opuszczone zakłady w Jeleniej Górze? Nie. Coś z plastikiem. Odcinek możecie sobie zobaczyć na dole w opisie, jest link. Zakłady włókien chemicznych. Chemitex. Czyli tam to były włókna chemiczne, a to lniarskie. Tak. Czyli bardziej ekologiczne. I co ciekawe, ten Chemitex tak szkodził, że musieli zamknąć tamtą fabrykę w ogóle. Czytałeś o tym? Nie tylko ścieki zatrute szły do rzeki, ale też emitowało bardzo dużo zanieczyszczeń w atmosferę przy Karkonoszkim Parku Narodowym. No właśnie, ja o atmosferze czytałem. Szkoda, nie? Jelenia Góra i tak zanieczyszczona przez taki zakład. Dlatego zamknęli. No i dobrze. 5000 ludzi tam pracowało w najlepszym okresie, a mimo to zamknęli. Czyli jakie dochody musiały być. No, nie zawsze wszystko na pieniądze. No nie, no gdzie? No taki, wiesz, kosztem takiego
takiej trucizny wypuszczanej w powietrze, no warto było zamknąć ten zakład. Ciekawe, co by ludzie powiedzieli miejscowi o tej fabryce, którzy tam pracowali, a nie pamiętam, w którym roku zamknęli tam tą fabrykę. Pamiętasz? W 79. O. 45 lat temu. No to jeszcze żyją. Może wasi rodzice, dziadkowie. Ze sobą mam drona z PDB, z którym tak w zasadzie można powiedzieć dzielnie walczyłem latem. No i który tak mało dzielnie padł mi na drzewo przy stadionie wrocławskim, kiedy była duża wichura. Oczywiście nie była to wina wichury, tylko mojego niewcelowania. No i później był problem, żeby ten dron latał płynnie i równo. Mimo że w stabilizacji wszystko później pokazało równo. Nie wiem, czy była to wina wiatru, czy gdzieś błędu drona. Dziś no, wiatru nie ma, nie? Dlatego postaram się wystartować. No i zobaczymy, czy dalszy odcinek ma sens, czy też nie. Baterie. Z tymi bateriami mam nadzieję problemu mieć nie będę, bo w moim poprzednim dronie no niestety coś jest nie tak z napięciem. Nie mylić z piętą w bucie. Jedyne co trzeba będzie zwrócić uwagę, czy potrzebny będzie nam filtr ND, ale słońca na horyzoncie nie widać. No mam nadzieję, że wszystko działa i będzie ok, bo już nudne by się to stało, żeby dowalczyć z kolejnym dronem. Nie ma też dzisiaj jakiejś tragedii odnośnie warunków pogodowych. Niby jest -7, chociaż w zasadzie, żeby podać prawdziwe dane, o, -4. Jeśli nie ma dużego wiatru, to jest ok. Szczerze mówiąc, nie wiem co się stało. Gdzieś chyba nie wcelowałem. No, nie spodziewałem się tego, ale liczyłem się z tym, że gdzieś dron może upaść. Trochę przekoziołkował. No i jest. W sensie nie ma. Jest. O, dziwne to było. W coś uderzyłem? Uderzyłem, nie? Musiałem. Chociaż w sumie nie ma tragedii. Dobra. Mam nadzieję, że film się nagrał. Zaraz zobaczymy.
Nie wiem, jak ja... Ja nie widziałem. Ja widziałem tylko, ja usłyszałem, jak o coś zahaczyłeś Tak? i bo był akurat za drzewami schowany, więc albo o coś przyhaczyłeś, jakąś gałąź No na pewno. i po prostu ja go już zobaczyłem, jak spada, nie? Także No na pewno, miejsce zaraz mniej zobaczę. więcej. Niespodziewana gałąź jakaś będzie. Nie zauważyłem górnej gałęzi od choinki. Aha. Prawdopodobnie Tu, któraś tu, z tych. tu, gdzieś tu, no. Oj. Dobra, z tego miejsca to by było tyle. Czas iść do góry. Jak widać, ani wspinaczka, ani latanie mi nie wychodzi. Coś trzeba rzucić. Można by rzec jedno i drugie. Złe dobrego początki. No i mówię, wiesz, nie będę latać przypałowo, nie będę się oddalać, a tu pokonała mała choinka mnie, gdzie widzisz, gałązka z góry wystawała i Ale latałeś spokojnie, testowo, no, bezpiecznie. Pana przepuściliśmy, który przechodził szerokim łukiem. No i coś tam się zapodziało między jednym mrugnięciem oka a drugim. no nie, to po prostu, wiesz, no czasami jak lecisz szybko, to nie widzisz gałęzi. I to była gałąź z choinki, górna. Myślałem, że jest miejsce, a no niestety nie było. No i właśnie. Dlatego tak trzeba ostrożnie latać dronami. Co jest oczywiście uzasadnione. A szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że będzie dzisiaj tyle lodu. Liczyłem, że będzie śnieg, że nawet będzie więcej śniegu, no ale jest dosyć zielono. Trochę mnie ta sowa zaskoczyła, ale jest ślisko, jest bardzo ślisko i trzeba uważać. A odnośnie drona, no to jednak ma gdzieś te drgania zachowane po stadionie. I dalej nie wiem, czy to jest wina wiatru, który jest, ale w zasadzie wiatru dzisiaj nie ma, no bo drzewa się nie kołyszą, czasem coś zaszumi. Nie wiem, będę musiał zajrzeć do Betaflighta i zobaczyć, co tam jest, podokręcać wszystkie śrubki i tak dalej, bo takie latanie powoduje trochę niepewności we mnie. Mimo że zasięg i reszta wydaje mi się być sprawna. Nie zamierzałem wejść na górę, no ale tak się chyba stanie. No już jak tutaj jesteśmy, to
Witaj Sowo, trzeba powiedzieć. Wieża co prawda zamknięta, no ale co? Idziemy. Nie no co ty, no nie ma szans. Nawet ustać na tym nie mogę. Nie, gruba warstwa jest. No ale kurde, jaka śliska jest z góry, bardzo śliska jest. Nie, No. nawet nie staję. Tu na górę to ciężko by było, raczki potrzebne. No nieczęsto się zdarza, żeby wchodząc na Wielką Sowę, no było tak oblodzone, że no nie dało się wejść normalnym szlakiem, bo po prostu jest ogromny spadek, jakby ktoś, no jakby zatrzymano rzekę, no stopklatka rzeki. I o ile latem na pewno ktoś z Was wchodził, jesienią, zimą, no można spotkać błoto, śnieg, różne warunki pogodowe, to takiego lodowiska to jeszcze tutaj nie widziałem, więc dużym plusem jest to, że czasami właśnie takie niby zwyczajne dronowanie sprowadza nas do podziwiania natury, która jest no nieobliczalna. I chociażby nie liczy się już dla mnie samo wejście tam, no chociażby nie liczy się już samo wejście, tylko to, co po drodze mijamy. Może polecam tu dronem, właśnie. Dobry pomysł, dobry pomysł, dobry pomysł. No i proszę Państwa, znajdujemy się już zaraz, już za chwileczkę na Wielkiej Sowie. Gmina Pieszyce wita. Tam witają nas sowy. Wieża widokowa jest zamknięta. No niestety tutaj różne komplikacje ostatnimi czasy były. Nie wiem dokładnie jakie, ale gdzieś tam się pojawiały takie informacje, że tylko w weekendy jest otwarta. No a my tutaj zdobyliśmy szczyt. Nie wiem, czy dron poleci, bo tam są antenki, ale hello.
Na dzisiaj to tyle w odcinku. Jak widzicie, wejście wcale nie jest trudne. No, prócz tego, że dzisiaj akurat zaskoczył nas lód. A tak, jeżeli chcecie wejść, no to wydaje mi się, że jest to wejście bezproblemowe. Niestety dron tutaj na samej górze ma lekkie wahania, co mi się bardzo nie podoba. No jest kilka osób i na szczęście przyszły w trakcie mojego lotu, więc zleciałem w dół. Mam nadzieję, że wystabilizowany będzie ok, ale nie czuję się pewnie, kiedy nim steruję i widzę te wszystkie wahania. Jednak będę musiał wejść do programu, zresetować mu wszystkie parametry i no, ustawić go od nowa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca, a my, że weszliśmy na górę, bo w zasadzie takiego planu nie było. Także co, do następnego i miłego.